Drapak dla kota. Jaki wybrać? Do czego właściwie służy? I jak odróżnić dobry drapak od efektownego bubla? Rodzaje dostępnych na rynku drapaków można by wymieniać bez końca, a każdy z nich występuje w najróżniejszych wariantach. W całym tym ambarasie łatwo zapomnieć, że drapak służy kotu przede wszystkim do drapania. To prawda, że w zależności od tego, jaki drapak wybierzemy, może on pełnić również inne funkcje. Koty mogą używać go jako miejsca do drzemek i wypoczynku, czy punktu obserwacyjnego lub bezpiecznej kryjówki. Te funkcje jednak spełniają również inne elementy wyposażenia naszych mieszkań. Zazwyczaj nikomu nie przeszkadza to, że kot zwinie się w kłębek na kanapie lub obserwuje otoczenie z parapetu lub szafy. Wszyscy wolimy jednak, żeby drapanie ograniczało się do miejsc do tego przeznaczonych. Jedno jest pewne, kot drapać musi. Drapanie jest dla kota czynnością fizjologiczną, której nie możemy go pozbawić. Drapanie umożliwia usuwanie złuszczających się martwych warstw pazurów, rozciąganie mięśni, rozładowywanie nadmiaru energii i emocji, gdy kot jest pobudzony, oraz pozostawianie śladów wizualnych, a także zapachowych, czyli feromonów, których my nie czujemy, ale które są niezbędne dla komfortu kota i jego poczucia bezpieczeństwa. Drapak powinien trafić do naszego domu najpóźniej równo z kotem, a najlepiej nieco wcześniej. Nawet jeśli nowym lokatorem będzie małe kociątko, inwestowanie w mały drapak mija się z celem. Kocie w ciągu kilku tygodni wyrośnie z takiego drapaka i trzeba będzie wymienić go na większy. Lepiej więc od razu kupić drapak docelowej wielkości, z którego przecież nawet mały kociak bez problemu będzie korzystał. Jeśli nasz kot spędził przepisowe 12 tygodni u boku swojej kociej mamy, najpewniej jest już nauczony, jak używać drapaka. Jeśli jednak z jakichś przyczyn kociak trafił do nas zbyt wcześnie, nie zdążył nauczyć się od mamy dobrego zachowania i próbuje drapać nasze meble, widząc to, nie powinniśmy go karcić, ale zanieść na drapak i pokazać, do czego on służy. Kiedy kot zacznie nas naśladować, pamiętajmy, by pochwalić go za dobre zachowanie. Podstawowa wersja drapaka to prosty słup owinięty sizalem, czyli twardym i bardzo wytrzymałym włóknem otrzymywanym ze specjalnego gatunku agawy. Dobrej jakości sizal jest trwały, a koty go lubią, bo z łatwością mogą wbić w niego pazury. Absolutne minimum dla takiego słupa to 80 cm wysokości i 12 cm szerokości. Na takim słupie co prawda kot nie wyciągnie się cały, ale ma możliwość rozciągnięcia się przy drapaniu i wygodnego objęcia słupa obiema łapkami. Oczywiście im wyższy i grubszy słup, tym lepiej. Optymalna wysokość dla średniej wielkości kota to około 120 cm. Ale jeśli mamy na to miejsce i fundusze, można pokusić się nawet o zakup drapaka sufitowego. Dobrego drapaka sufitowego nie trzeba przykręcać. Stabilność osiągamy poprzez zaparcie go o podłogę i sufit. Drapak sufitowy musi stać stabilnie, absolutnie nie powinien bujać czy chwiać, gdy kot na niego wskakuje. Bardzo ważnym elementem drapaka jest jego podstawa, bo to ona zapewnia mu stabilność. Powinna być ciężka, solidna, a słupek musi być dobrze do niej przytwierdzony. Tak skonstruowany słup pozostanie stabilny, niezależnie od tego, czy wdrapie się na niego 7-kilogramowy kocur, czy kobieta w 9. miesiącu ciąży. Najlepiej zainwestować w drewnianą, lakierowaną podstawę bez obicia. Będzie ją łatwiej czyścić, co jest ważne zwłaszcza przy kotach karmionych barfem i whole prey. Takie podstawy są jednak dużo droższe. Jeśli mamy ograniczone fundusze, możemy zamówić podstawę obitą dywanem i czyścić ją własnymi siłami. Lub raz na jakiś czas odświeżyć drapak, wynajmując do tego firmę zajmującą się czyszczeniem tapicerki. We Wrocławiu takie usługi z użyciem środków bezpiecznych dla dzieci i zwierząt oferuje firma Proclean, której pracownik z małą pomocą kotów zaprezentował efekty takiego czyszczenia na potrzeby tego filmu. Wiemy już, czego w drapaku nie może zabraknąć. Przejdźmy więc do tego, jakie mamy możliwości, żeby drapak rozbudować. Najczęściej dokładamy do niego po prostu półki i rozety. Pamiętajmy, by były wystarczająco duże, by kot mógł się na nich wygodnie położyć. Zamiast półki możemy zdecydować się na hamak i jeśli będzie to hamak rozciągnięty na stelażu, prawdopodobnie spodoba się kotu. Mniejszą sympatią kotów cieszą się hamaki wiszące, które nie są wystarczająco stabilne, by koty czuły się w nich pewnie. W mojej hodowli hamak wiszący sprawdza się wyłącznie w przypadku kociąt. Dorosłe koty zwracają na taki hamak uwagę dopiero po jego zdemontowaniu. Jeśli nasz kot lubi zaszyć się w ciasnym miejscu, możemy pomyśleć o dołączeniu do drapaka budki. Budka powinna być na tyle duża, żeby kot się w niej bez problemu mieścił, a otwór powinien umożliwić wygodne wchodzenie i wychodzenie. Optymalnie, jeśli otwory będą co najmniej 2. Koty cenią sobie możliwość ewakuacji z ograniczonej przestrzeni. Co niezwykle ważne, powyższe elementy nie powinny zasłaniać obitych sizalem filarów. Pamiętajmy, że pomiędzy budkami czy hamakami kot wciąż potrzebuje minimum 80 cm łatwo dostępnego słupa do drapania. Jeśli dodatkowe elementy umieszczamy na wysokościach, zapewnijmy kotu wygodne i bezpieczne wejście i zejście. Możemy wykorzystać w tym celu nasze własne meble lub kocie półki, o których wspomnę jeszcze na końcu filmu. Pamiętajmy, że drapak musi stać w miejscu, z którego kot będzie mógł obserwować większość otoczenia. Musi to być też pomieszczenie, gdzie domownicy przebywają przez większość czasu. Kot nie będzie zainteresowany drapakiem w pokoju, w którym będzie siedział na nim sam.
a także jeśli uzna drapak za mało stabilny i w związku z tym niezbyt bezpieczny. Jest to powód, dla którego przy zakupie drapaka nie warto oszczędzać. Tanie, niestabilne drapaki rzadko spełniają nawet swoją podstawową funkcję. Ich słupy są zbyt cienkie i zbyt krótkie lub obite niewłaściwym materiałem, a chybotliwa konstrukcja nie wzbudza zaufania kota. Tanie drapaki z dużą ilością zbędnych elementów mogą wymagać przytwierdzenia do ściany, a już po kilku miesiącach użytkowania przestają wyglądać ładnie. Co jest problemem, gdy pamiętamy, że taki drapak powinien stać w centrum mieszkania. Niezbędne mogą okazać się więc jego częste renowacje, co oznacza zmarnowane fundusze i naszą pracę. Co więcej, w tanich drapakach usunięcie lub przestawienie jednego elementu może skutkować zdestabilizowaniem i tak chwiejnej konstrukcji. Podczas gdy solidne drapaki można dowolnie rozbudowywać, przekładać ich elementy lub zastępować je innymi. Dlatego jeśli mamy ograniczone fundusze i zależy nam na drapaku w okolicy 100 czy 200 zł, warto odłożyć kupno dużego sizelowego drapaka i przyjrzeć się dostępnym na rynku drapakom tekturowym. Zwłaszcza, że jak dobrze wiemy, koty kochają kartony. Obecnie nie jesteśmy już skazani na niewielkie, nietrwałe drapaki tekturowe za kilkanaście złotych, które niszczeją w mgnieniu oka, a dla dużych kotów są zbyt małe i lekkie, by faktycznie spełniać się w roli drapaka. Dzisiaj możemy znaleźć takie drapaki w solidnych wariantach, które są nie tylko niezwykle trwałe, ale i po prostu ładne. Dzięki uprzejmości firmy MyKoty mam możliwość opowiedzieć Wam o takim drapaku na przykładzie modelu Vigo, do którego link znajdziecie w podpisie do filmu. Drapaki firmy MyKoty produkowane są w Polsce i tworzone są z użyciem bezpiecznego kleju stosowanego przy produkcji opakowań na żywność. Mają gładką i bezpieczną powierzchnię i delikatnie wygięte kształty, co jest dla kotów bardzo wygodne i znacznie zwiększa atrakcyjność drapaka. Taki drapak waży zaledwie 2 kg, więc możemy zabrać go ze sobą, gdy wyjeżdżamy z kotem na wakacje lub wystawę, lub gdy musimy na jakiś czas pozostawić kota pod opieką rodziny lub przyjaciół. W ten sposób nie tylko chronimy przed kocimi pazurami meble i wykładziny w miejscu, w którym kot będzie przebywał, ale i samemu kotu ułatwiamy aklimatyzację i gwarantujemy poczucie bezpieczeństwa, zabierając wraz z nim znajomy przedmiot, na którym czuje swój zapach. Mimo niewielkiej wagi, taki drapak jest niezwykle trwały. Według zapewnień producenta drapak Vigo jest w stanie przyjąć do 95 kg. I faktycznie, moje ciążowe 80 kg nie zrobiło na nim żadnego wrażenia. Drapak tekturowy będzie też świetnym wyborem w przypadku kotów, które lubią drapać płaskie powierzchnie. Dla takich kotów w roli drapaka sprawdzą się również wykładziny i wklejki dywanowe, którymi możemy wyłożyć meble i którymi wyklejane są zazwyczaj kocie półki. Ja zarówno takie półki, jak i panele z wklejką dywanową do wyłożenia domowych sprzętów zamawiam w firmie Szary Design. Do tematu kocich mebli na pewno powrócę jeszcze w przyszłości. Jeśli jesteście ich ciekawi, nie zapomnijcie o pozostawieniu subskrypcji.